Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 6610. Ta Nokia właśnie nie posiada i jest to bardzo podobna Nokia do 6610i, z tym, że z tyłu nie posiada aparatu, lecz tylko samą markę, napis samej marki Nokia z nakładką taką przezroczystą. Telefon posiada na bocznej ściance klawisz ściszenia i pogłaszania. Ciut wyżej widzimy dwa otwory na naszą smycz. Po drugiej stronie widzimy klawisz skrótowy. Następnie u samej góry klawisz włączania i wyłączania telefonu. A na samym dole widzimy fast port ładowania. Tutaj w tym miejscu jest mikrofon. I tu po całej długości widzimy, tutaj mamy gniazdo na kabel USB oraz na słuchawki. Teraz sobie sprawdzimy telefon pod baterią i na baterii, co pisze. Telefon, jak widzimy, posiada oryginalną baterię. Jest to oryginalna bateria do tego telefonu. Jest to BLD3. Taka bateria była w stanie nam wytrzymać naprawdę bardzo długi okres czasu. Około tydzień przy normalnym użytkowaniu. Moment, nie wiem, czy zobaczymy. Chyba nie znajdziemy pojemności tej baterii. Być może na drugiej stronie. Widzimy Made in Republik Czech. Bateria była produkowana w Czechach. Bardzo ciekawe. Sprawdzimy sobie teraz na nalepce e-mail, co tu nam pisze. Tu mamy markę, model naszej Nokii. Jak wspominałem, jest to Nokia 6610. Pod spodem mamy wersję naszego softu oraz e-mail i na samym dole mamy, w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany. W tym przypadku mamy Finlandię, ale telefon marka Nokia była produkowana również w Rumunii, Chinach, na Węgrzech i w Niemczech. Teraz sobie sprawdzimy wszystkie funkcje tego telefonu. Uruchomimy sobie go. Sprawdzimy jego głośność, jego oryginalne dzwonki. Jak widzimy, telefon posiada bardzo ciekawą grafikę. Tu mamy podstawowe funkcje popularne w Nokiach. Budzik oczywiście, radio, galeria, organizator. Sprawdzimy sobie organizator. Tu mamy tylko kalendarz, listę spraw. Przejdziemy sobie do naszych oryginalnych dźwięków. Tak, jesteśmy już w galerii. Przejdziemy sobie do naszych dźwięków i sprawdzimy, jakie są oryginalne.
Teraz sobie sprawdzimy kodem serwisowym, w którym roku została ta Nokia wyprodukowana. Gwiazdka, kratka, 4.0, kratka. Tu mamy u samej góry wersję softu i tutaj mamy cały rok. Telefon został wyprodukowany w 2003 roku, we wrześniu, 19 września. Tak więc ta Nokia już ma 17 lat. Popatrzcie sobie, jak jeszcze wygląda, jak jeszcze czy ma formę. Sprawdzimy sobie jeszcze, jakie zostały wgrane aplikacje. Oryginalnie, mamy tutaj gry. Tu mamy Bącle, bardzo popularną gierkę, którą się kiedyś grało na starszych Nokiach, i puzzle. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób, jak szybko można zdemontować i zamontować nasz telefon. Wymienić sobie różne podzespoły, które nam uszkodziły się. Ściągamy tylną klapkę, naszą baterię. Następnie ściągamy naszą kartę SIM. Kolejny krok to ściągnięcie naszej przedniej obudowy. Jeśli posiadamy otwierak do obudów bądź inny plastikowy, jakąś nakładkę, podwadzamy naszą obudowę od samego dołu z jednej strony, następnie z drugiej strony i cała budowa nam szybciutko odskakuje. Następnie widzimy 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek gwiazdkowych. Odkręcamy śrubki. Zostały nam jeszcze dwie śrubki i ostatnie. Teraz widzimy, że jedna strona płytki nam praktycznie sama odchodzi. Tu podwadzamy delikatnie z prawej strony. Jak widzimy, tu mamy tą złączkę całą na naszej płycie głównej, a tu jest właśnie na naszym wyświetlaczu. Jeśli chcemy oczywiście wymienić wyświetlacz, podwadzamy delikatnie nasz wyświetlacz i wymieniamy. Teraz wyciągamy jeszcze płytę główną z naszego korpusu, z jednej, z drugiej strony podwadzamy w odpowiednim miejscu, by nam nic nie szkodzić. I tu mamy całą płytę główną oraz więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie je pod filmem. Cześć.